Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w polu kukurydzy, no i szacujemy straty po jakichś dzikach. A nie, to nie dziki, to Ty, Janek. Witam Cię, Dawidzie. Cześć, Janku. Witam wszystkich. Okolice Kalisza Pomorskiego. Tak jak mówiliśmy, ruszamy w tą Polskę w końcu. Nie jesteśmy w Wielkopolsce, dzisiaj zachodniopomorskie. Kombajny już są na polu z nami. Już koszą. Mamy poprzecznik wykoszony. Właśnie widzimy, będzie wysypywał albo już wysypał. Każdy już ma po zbiorniku. Tak. Dopiero tak naprawdę weszliśmy na to pole, więc też widzę, że przecinka jest zrobiona. Wilgotność 28%. Tak, to już spytaliśmy się właściciela pola, wilgotność jest 28. Powiem szczerze, bardzo fajna wilgotność jak na obecny okres, ponieważ u Ciebie sprawdzaliśmy ostatnio wilgotności, to wszystko było 4 dychy jeszcze tam wychodziło, nie? Ale to było tak kilka dni temu. Teraz będzie 36. No myślę, że w tym tygodniu wyjedziemy też i do mnie jeszcze. Ale zobacz, kukurydza jeszcze nie jest całkiem dojrzała. Ale zobacz, że ona jeszcze nie jest otwarta. No w ogóle nie jest otwarta. W ogóle nie jest otwarta, w ogóle więc się tutaj zdarza otwarta. Kolby jeszcze są stojące trochę, więc tutaj tak naprawdę ten czas wegetacyjny kukurydzy mocno się przesunął w tym jeszcze roku. się nie zakończył do końca. Chyba gdzieś tam w oddali jedzie następny kombajn. Przyjechaliśmy tutaj na 2 kombajny. Właśnie będzie wyjeżdżał. Wyjeżdża i to jedzie to jest nasz kombajn klawisz klawiszowy. Z chińską przystawką. Może podejdziemy sobie tam. Bo on będzie zawracał, zobaczymy. Jak Ty, Janku, generalnie oceniasz w tym roku okres zbioru kukurydzy? Bo to jest taki trochę, no w różnych regionach różnie to bywa. Już mieliśmy kosić tak naprawdę od dobrych 2 tygodni. Tak, a my szukamy klientów. non-stop jest przesuwanie. To samo się dzieje dokładnie, co się działo w zbożach. O, tu Damian jeszcze nie ma pełnego zbiornika, bo koguty nie mrugają. Oj. Przyjeżdża nam tutaj klawiszowiec z chińską przystawką. Tak jest. Do kukurydzy. Fajnie to wygląda. Mieliśmy takie wstępne rozpoznanie tutaj z klientami, którzy stali na poprzeczniaku i oceniali. Zadali nam mnóstwo fajnych, takich konkretnych pytań. Szczególnie jeden pan tutaj. Pies się nawet nie chciał ruszyć. Odważny. Nie boi się. Nie boi. Mówiłem o tym panu, który zadał nam kilka pytań na początku o te kombajny. Tak, ale to nie był właściciel pola, bo jesteśmy u innej osoby. Dokładnie. A tu była ale osoba zainteresowana, która przyjechała. Zapraszamy wszystkich tak naprawdę z okolicy, żeby przyjeżdżali sobie na te pokazy. Najlepiej odezwać się według mnie, jeżeli chcecie być na takim pokazie, albo chcecie, żeby taki pokaz był u Was, no to oczywiście pod filmem formularz zgłoszeniowy do pokazów, ale jeżeli na przykład gdzieś tam kończycie kukurydzę, albo no nie macie kukurydzy w tym roku, ja chcę zobaczyć, jak te kombajny pracują w kukurydzy, najlepiej odezwać się do naszego przedstawiciela handlowego, bo tak na przykład tutaj mamy Marka. Tak Marek zorganizował tutaj na życzenie klienta ten pokaz, my tutaj jesteśmy razem z nimi, ale też Marek jako przedstawiciel handlowy zna klientów z okolicy i także pozapraszał klientów, którzy są tutaj na polu. I tu konkretnie wiemy, że ten klient jest mocno zainteresowany kombajnem rotorowym, aczkolwiek on myśli o czymś większym i już pytał nas, kiedy będą większe modele. Na chwilę nie mamy takiej, powiedzmy, możliwości informacji, którą mogę powiedzieć, że na pewno wtedy i wtedy. Na pewno są plany. W planach jest poszerzenie tej ilości tych kombajnów. Na razie więcej nie zdradzamy, ale kiedy czas pokaże. Pokazywaliśmy na wycieczce do Chin, że tam tych kombajnów jest kilka i to są takie konkretne kombajny, takie mega duże. Od 200 tak naprawdę 50 nawet do 400, prawie 500 konnych kombajnów rotorowych. Ale tak jak mówię, na chwilę obecną nie możemy nic za więcej powiedzieć, bo jeszcze tych planów nie mamy sprecyzowanych. Aczkolwiek wydaje mi się, że żeby ktoś jest zainteresowany tym, żeby się pierwszym dowiedzieć, że takie większe kombajny będą, no to ewidentnie subskrybować kanał, bo my dzielimy się z Wami na tym kanale wszystkim tym, co... jest pomocnik. A jeszcze wcześniej na pewno ukaże się taka informacja w naszych aktualnościach na www.korbanek.pl i tam też będzie pokazane. Tak jak widać, zobaczycie na załączonym obrazku, kombajny spokojnie wysypują oba. Kombajny wysypują w szczególności na rotor, to aż za wysoko ta rura się podnosi. Ona jest, powiem Ci, do 4,7 metra. Mierzyliśmy to miarką od ziemi maksymalnie jak jest złożona, bo nie wiem, czy oglądający wiedzą, ale tam jest ruchoma rura w rotorze. Tak jest. I w tym momencie od 2,85 do 4,7 metra można sobie tą rurę podnieść. Co jest fajne właśnie przy takim wyładunku, jak tutaj się dzieje akurat za nami, znaczy za operatorem,
dzieje się wyładunek na transport bezpośrednio, który jedzie już na skup. I tam też dowiemy się takiej prawdziwej, tej takiej, bo na razie była ta wilgotność nakręconym, namielonym, dokładnie. Wilgotność przymierzu, ale spokojnie można wyładować i to jest mega ważne w kukurydzy. Nawet tutaj jeszcze jest plus, bo wyładujemy to mniej więcej na równym poziomie. Często się zdarza, że pole jest troszeczkę niżej niż droga. A ciężarówka, wiadomo, nie zawsze wiedzie nam na pole i przeważnie stoi gdzieś na drodze gruntowej, być może asfaltowej. Szczerze, kiedyś rozmawiałem z kierowcą ciężarówki i powiedział, jak były starsze czasy, że ciężarówki były na ręczne skrzynie biegów, to na tym polu mógł sobie ją trochę zdławić i a w przypadku automatów już zaczynają buksować ale mimo wilgoć. wszystko warunki niekoniecznie tutaj pozwalają nam, żeby tą ciężarówką Ale wjechać. powiem szczerze, że jest to jedne z suchszych. Ale zobacz, my stoimy na górce, tam w oddali jest mocny spadek. No. Myślę, że tam na dole ciężarówką na pewno by nie zawinął. Mi się wydaje, że jak Więc- będą ujęcia z drona, to będzie wszystko widoczne, jak to pole wygląda. Tak jest. My też nie zabieramy wszędzie ze sobą tej przyczepy przeładowczej z Arbosem. Myślę, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim Bergmanem, to jesteśmy w stanie przyjechać kombajnami i Bergmanem, ale to jest wszystko już Ale tak to już wszystko jest do sprecyzowania. indywidualnie do sprecyzowania. Bo na przykład teraz nie tracilibyśmy delikatnie czasu, no bo oczywiście gdzieś tracimy najwięcej czasu podczas koszenia. Tak jest. Na wyładunku, bo musimy dojechać z miejsca skończenia do kończenia do miejsca wyładunku. Przy kukurydzy przeważnie jest to jakaś droga utwardzona, bo na przykład Tak jest. kosiliśmy kukurydzę u Leszka i tam Był problem. były takie Tak jest. dwie przyczepy załadowane. Jedna przyczepa to była. Jedna to była? Tak, To była jedna przyczepa. Jedna przyczepa załadowana, on mu w gaz, a on... A gdzie tu teraz ciężarówka, nie? O No, której mówiliśmy. to jest... Ale też te kombajny, one to nie są super gigantyczne kombajny, Nie. ale zbiorniki na ziarno. To może jeżeli mówimy o gigantyczności i właśnie tym mokrym roku, jaki mamy teraz, to zanim dojdziemy do zbiorników, powiedzmy o wagach, przybliżonych oczywiście, bo to nie będziemy tutaj aptekarsko mierzyć. Klawisz 10,5 tony, rotor około 9 ton masy własnej, czyli one też na tych wilgotnych polach sobie spokojnie nie będą tonęły, no, Tak jest. no przynajmniej na razie nam żaden się nie utopił. Dlatego też zamontowaliśmy na nich przystawki 5-rzędowe. Tak. One są trochę lżejsze. Tak, Capello, który jeździ na G-fale, czyli klawiszowcu, to jest około 2 ton. Nie, mylisz. Capello jeździ na rotorowcu. Na rotorowcu, przepraszam Cię Tak bardzo, jest. tak. Capello, który jeździ na rotorowcu, widzisz, już człowiek się zakręcił. To jest około 2 ton. Jeżeli chodzi o przystawkę chińską, na razie ona waży około tam gdzieś 1,5 tony, tonę 400, więc... Ale wracajmy do tych zbiorników. Tak, do Bo ja chciałem zbiorników. powiedzieć o tej dużej wydajności kukurydzy względem gabarytu kombajnu. One mają duże zbiorniki, które pozwalają nam na omłot sporej powierzchni tak naprawdę i nie musimy co chwilę do tego transportu zjeżdżać. Jak najbardziej, ponieważ jeżeli mówimy o kombajnie rotorowym, który jest, to jest 4,5 tysiąca litrów, no to tak naprawdę na tonaż można gdzieś tam przeliczyć sobie, że to może być około 3,5 tony. Zależy od wilgotności. Tutaj ale sporą rolę gra wilgotność. To tak jak w skupie. Jedzie się, No sucha wiadomo. waży tyle, mokra waży tyle. Ale przy kukurydzy też ten wilgotność względem masy, to też się trochę tam równoważy, nie? Ale jeszcze bardziej takim bardzo dobrym jakby wielkością tego zbiornika, bardzo dobrą wielkością zbiornika może pochwalić się klawiszowiec 6000 litrów. Co przy kombajnie 190-konnym w tym zakresie to jest bardzo, ale to bardzo duży I zbiornik. powiem Ci, że przy rzepaku tak naprawdę to trzeba jechać, żeby cały ten zbiornik nakosić, nie? To jest takie sam kosiłeś ten rzepak, więc... dziwne wrażenie i takie aż złudzenie bym powiedział, że coś ten rzepak kiepsko leci, a to nieprawda, bo później jak wysypiemy taki zbiornik, no to trochę jednak... No ale to towaru też jest, jest, to też znowuż zaoszczędzenie czasu. Duży zbiornik daje nam to, że możemy więcej nakosić, czyli mniej czasu spędzamy na przejeżdżaniu tak naprawdę pustych przejazdów na polu, żeby dojechać do odwozu. To też jest bardzo ważne, więc Tak jest. mnie się wydaje, że te wszystkie składowe powodują, że te kombajny są bardzo fajnym wyborem, zarówno dla osób, które mają mniejsze gospodarstwo albo chcą jakieś usługi prowadzić, bo zwłaszcza ich gabaryty, ich wielkość jest bardzo pożądana w świecie usługodawców, no bo często wjeżdżaliśmy nawet tak jak u Ciebie, nie wiem czy oglądaliście live'a, Tak, ten ogródek, wąski wjazd, ogródek, tak, ten dokładnie. ogródek taki i tam spokojnie rotor wjechał, zawinął się 2 razy, skosił mały kawałeczek i mógł wyjechać bez problemu, bez żadnego odczepiania, przejeżdżania. Kombajnem, który ma header 8-rzędowy, tego byś już Janku, nie dzisiaj zrobił. mamy 21 październik, dobrze mówię? Sprawdzę, tak, Zgadza 21 się. październik. Do końca października, mów, bo to jest ostatnia ważna informacja. Ostatnia ważna informacja, do końca października, jeżeli ktoś by był zdecydowany na zakup kombajnu na przyszły rok,
mamy super ofertę. Zyskujemy aż do 40 000 złotych na każdym z kombajnów i przez to już mogę powiedzieć, że bezpośrednio do końca października cena jest pokazana na stronie www.korbanek.pl, więc zapraszam Was na stronę, żebyście sobie Link zobaczyli. będzie w komentarzu. Tak, w komentarzu tam też są zasady tej okazji, co trzeba zrobić, żeby te 40 000, ten kombajn 40 000 taniej nabyć, Uzyskać, dokładnie. uzyskać. I cóż, Nie ma co czekać, zostało już bardzo mało czasu. a my zapraszamy, zaraz będziemy pewnie live'a robili Tak jest. z tego pola, więc dla osób, które mają subskrypcję, na pewno go sobie będzie informacja, że live się rozpoczął. A druga rzecz, to jest, można powiedzieć, pierwszy bym nazwał wyjazdowy, taki dalszy. Opuściliśmy Wielkopolskę, Tak, a jutro jedziemy znowu dalej. ale w rejonie tutaj, gdzie jesteśmy. A skrajne dwie różne W rejonie, w lokalizacje, sensie, nie? to jest zachodniopomorskie jeszcze, I tam to też będzie zachodniopomorskie. ale zupełnie inny Tu miejsce. jesteśmy ale... na północy, a będziemy na południu zachodniopomorskiego. Dokładnie, tak blisko naprawdę. granicy sąsiadującej z Niemcami. Janku. Więc zapraszam do oglądania I do zobaczenia. i widzimy się w następnym filmie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.